Słychać żurawie, klekot bocianów, słuchać, no czasem słychać, jak przyjeżdża mleczarka po mleko do sąsiadów, czy jak ciągnik wyjedzie, bo to jest taka naprawdę wiejska wieś, gdzie cały czas toczy się życie. Nasi sąsiedzi mają krowy, mają kury, uprawiają pole. No my tu właściwie jesteśmy jedynymi nierolnikami w tej wsi. Mam taki zaszczyt opiekować się tym domem, opiekować się jakby tą przestrzenią i czuję, że to jest taka moja powinność, żeby też dla innych ludzi, może też dla przyszłych pokoleń zachować chociaż skrawek tej historii. Ale I dużo! bocian między nimi chodzi, zobacz, Wanda. Pięknie. I mają bocian, tak. Jesteśmy na Warmii. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Będziemy kręcić 6 różnych agroturystyk w Polsce w ciągu 14 dni. You put Pliny or you put their address? I thought I put the Pliny. This place, O, that's to the jest place. To jest to. Jesteśmy na miejscu. Jest takie trochę zagłębie mleczarskie od takich drobnych nadal, te stada tam do setki, nadal to jest takie własnościowe, że jest pojedynczy rolnik, który ma 100 parę krów, od 30 tam w górę. Jak dla mnie to się chwali, bo jak idzie to w większą ilość, to już jest taki zdecydowanie przemysł, nie? Dobrze, że zachowaliśmy rodzinne rolnictwo jeszcze na jakimś poziomie w Polsce. Jesteś gospodarzem tego miejsca Tak. i wyjeżdżasz dzisiaj. wyjeżdżam, Więc, no. ale ja myślę, że warto by było, jeżeli mówisz 3 zdania, że witaj Jonathan, będziesz mówić do mojej żony, tak, możemy coś takiego żeby było jasne, Dobra. że ona nie jest taka samotna kobieta, tak? Będziesz miała aktora, gospodynię w postaci Pauliny, mojej żony. Ona tu jest trochę dłużej ode mnie. Ja tu się pojawiłem trochę później i prowadzimy razem to miejsce. Śpiący kot nie chce obudzić. Ile macie koty? 5 takich zameldowanych. My to miejsce prowadzimy od 9 lat i wcześniej takich miejsc nie było zbyt wiele. Pamiętam, że poznałam takiego pana od marketingu, który zajmował się hotelami, takimi miejscami. I jak my tutaj remontowaliśmy tą przestrzeń, on nam powiedział, wie pani co? Jeśli mogę pani coś doradzić, to ja bym to wszystko sprzedał. Póki jeszcze możecie, bo tutaj nikt nie przyjedzie. Bo tutaj nie ma atrakcji takich typowych, które są w hotelach. Ja mówię, hej, ale atrakcją tego miejsca jest to, że tu nie ma atrakcji, że tu nie ma bodźców, nie ma reklam, jest natura, która nas właśnie wycisza i uspokaja. I to, że nie musimy ciągle czegoś robić, że to jest wartość takich miejsc, że jest spokój. Okej. I biegnij! Go, go, go! Go, go, go! Jesteśmy w Plajnach, w województwie warmińsko-mazurskim, w krainie Oberlandu tak zwanym. W tym podziale Warmia, Mazury nie było tylko Warmii i Mazur, były też Prusy Górne, Prusy Dolne i właśnie te Prusy Górne nazywane są krainą Oberlandu. I jesteśmy w naszej agroturystyce, która nazywa się Plajny Ogród Dobrych Myśli. Na wsi jesteśmy i tutaj prowadzimy takie miejsce wśród natury, gdzie gościmy gości indywidualnych, rodziny, ale także grupy. Grupy warsztatowe, takie rozwojowe, artystyczne. No, a poza tym jest to nasz dom. Pochodzę z Bydgoszczy, potem mieszkałam w różnych miejscach i w Polsce, i trochę na świecie, a tu to jest, tak powiem, pomoc moich rodziców, bardziej mojej mamy, która w pewnym momencie zamarzyła sobie, aby kupić taki mały dom na Mazurach, nad jeziorem, gdzie nasza rodzina będzie przyjeżdżać na odpoczynek. Więc tak w rezultacie, jak zobaczycie, ten dom nie jest ani mały, ani jesteśmy na Mazurach, nie jest też nad jeziorem i z tym naszym odpoczywaniem bardzo różnie bywa, ale to jest dobre miejsce i cieszę się, że tak wyszło, że tu jesteśmy.
Na ten dom trafili moi rodzice po długich poszukiwaniach i moja mama, która zobaczyła ten dom, który był bardzo zniszczony. To nie był ten stan, który teraz widzicie. Ona po pierwsze jest inżynierem, tak jak mój tata, oboje są inżynierami, ale moja mama też ma taką artystyczną, malarską duszę. Więc jak go zobaczyła, stwierdziła, że ona chce go uratować. I sobie wyobraziła, jak piękny kiedyś musiał być. No, jest. I znowu jest. Więc tu jest ten słynny 300-letni dom, bo dzisiaj jest pusty. Później będzie grupa przyjeżdża. Dzisiaj tak? przyjeżdżają goście po południu, ale mamy teraz rano czas, żebym mogła Ci pokazać ten dom. Tak wyglądało 17 lat temu. Eternit, o, gniazdo na dachu. Tutaj widzisz, podcień już był cały podziurawiony. I widzisz, jak one są wspierane, te słupy, żeby się nie zawaliły. Tu widać, że ktoś sobie wieszał pranie. Równo od przodu, jak i od tyłu to były takie nieoryginalne drzwi, tylko takie drzwi z supermarketu. Trzeba bardzo było wiele elementów odtworzyć. Tu jest dzisiejsza stodoła, a tu jest obora, która dzisiaj nie ma dachu. Ten dach zdjęliśmy ze względów bezpieczeństwa, żeby ten dach się nie zawalił. Więc teraz zostały same mury, ale moim zdaniem bardzo piękne mury. Jak zobaczysz oborę, która jest na zewnątrz, co prawda nie ma już teraz dachu, to ta obora wtedy była w najlepszym stanie. Ten dom mamy od 2009 roku. Wiesz, mnie na tym etapie nie było, bo ja wtedy miałam taki epizod w swoim życiu, że mieszkałam w Meksyku. Więc ja wracam i się dowiaduję, że rodzice takie siedlisko na wsi kupili, nie? Aha, okej, co teraz, nie? Ale wiesz, dom jest stary, jest pod opieką konserwatora zabytków. Trzeba było zdobyć różnego rodzaju pozwolenia, co trwało. A jeszcze jeden był szczegół, że na dachu było bocianie gniazdo. I prace miały się zacząć na wiosnę, ale przyleciały już bociany. Więc trzeba było poczekać, aż one odlecą, żeby móc przenieść gniazdo. I dopiero te prace mogły się zacząć na jesieni 2012 roku. Bo ja nie wiedziałem taki typu budynek w Polsce. Bo one, wiesz co, jest ich bardzo niewiele. Teraz może jest ich kilkadziesiąt. Większość z nich jest albo właśnie takim obiektem muzealnym, albo to są domy, które są w złym stanie, się walą, albo są prywatne, gdzieś schowane, których nie udostępnia się dla ludzi z zewnątrz. A naszym marzeniem było to, żeby udostępnić ten dom również innym, żeby mogli w nim zamieszkać, żeby mogli poczuć jego klimat i ten taki spokój, który daje. Wiele osób mówi, jakby wchodząc do tego domu, że czuje tutaj taki spokój, otulenie, przytulność, że ten dom zaprasza. I w tym domu chodzi się w kółko na parterze. Okej. Więc zobacz, chodź pójdziemy teraz tutaj. Tu jest jadalnia, takie miejsce, gdzie goście mogą sobie grać w planszówki, rozmawiać, na co tam mają ochotę. I to jest też ciekawe, bo to są, wiesz co, jedyne oryginalne drzwi, które się zachowały w tym domu. Tutaj zdjęliśmy farbę, no i wyszła piękna struktura drewna. Zobacz, stara klamka. A to ma 300 lat? Czy 200? Wiesz co, nie wiemy tego, nie wiemy ile ma. Wiemy, że dom jakby ma swoje początki, wiesz, tyle lat temu, a to w międzyczasie, nie jest to nowe jak widać, tak? Nie jest to współczesny zamek do drzwi, taki skrzynkowy zamek, stara, konkretna. Bo wiesz, wielu drzwi, wielu elementów już nie było, bo one były sprzedawane przez gospodarzy, często rąbane na opał. Wiesz, na podłodze teraz widzisz jest stara cegła rozbiórkowa, my ją cieliśmy na pół i tutaj układaliśmy. I co jest też ciekawe, taki element nowoczesności, że tu jest ogrzewanie podłogowe, że zimą jest bardzo milutko, super jest chodzić na bosaka. Ale wiesz, ale wcześniej to był po prostu beton, była kryta podłoga taką wykładziną, po prostu gumową, nie? Więc wiele elementów już tutaj takich oryginalnych nie było. Musieliśmy jakby starać się przywrócić ten charakter tego domu. To jest waga? Stara waga, tak. Zobacz, jak kiedyś pięknie były zdobione przedmioty. A to są bardzo, widzisz, te kamionkowe naczynia, to one były właśnie te wzory, ciemna kamionka z kobaltowymi wzorami, były bardzo charakterystyczne dla tych terenów. Tutaj widzisz kufel na piwo. Pusty. No niestety w dokumentach jest napisane pierwsi właściciele nieznani. Nie wiemy, kto ten dom zbudował, ale domy podcieniowe, jak ten, są charakterystyczne tutaj dla północy Polski, dla terenu Żuław, okolic Gdańska. No my nie jesteśmy już na Żuławach, ale jesteśmy blisko. Więc jakby w tej okolicy powstawały takie domy, więc to były typowe domy żuławskie, ale często domy żuławskie wiąże się z taką grupą społeczną menonitów. Coś ci mówi ta nazwa? Tak. Tak. W Stanach
chyba menonitów trochę było, prawda? Albo nawet są. U nas też kiedyś żyli menonici i oni przybyli do Polski, z tego co wiadomo, w XVI wieku. I to był taki odłam religijny anabaptystów i oni właśnie w połowie XVI wieku zaczęli być prześladowani religijnie na terenach Holandii. Oni że z Holandii pochodzili, ale też ogólnie z terenów Prus. Czyli to byli jakby dzisiejsi Niemcy, Holendrzy. I oni zostali przyjęci do Polski, bo wtedy w Polsce panowała bardzo szeroka tolerancja religijna. Zostali bardzo chętnie przyjęci naszego króla, ale głównie z tego względu, że oni mieli pewną umiejętność, która była bardzo cenna dla naszych terenów. Oni byli świetni w regulowaniu rzek, osuszaniu gruntów, bagien. Po co? Po to, żeby stworzyć nowe tereny do uprawy zbóż. Wtedy z Polska bardzo dużo zbóż sprzedawała, więc oni tutaj byli bardzo jakby pożądaną grupą na tych terenach. I po kolei zaczęli się osadzać właśnie na północy Polski, no i też potem na innych terenach. I byli tutaj praktycznie blisko 400 lat na terenach Polski. No teraz już w Polsce nie ma menonitów. Wtedy jakby w czasach takiej akcja Wisła oni zaczęli jakby zupełnie opuszczać tereny i wyjechali właśnie do Stanów, do Meksyku, do Kanady i do Rosji. Więc ten styl architektury tutaj ma korzeni w Holandii. Wiesz co, zależy kogo zapytasz, tak? Czy to rzeczywiście była Holandia, czy jakby ta ludność, która przybyła z tych terenów właśnie Prus. Jedni mówią, że to jest, i są jakby dwie grupy. Jedni mówią, że to jest budownictwo takie, że są domy żuławskie, a jest grupa, która mówi, że to są domy menonickie. Ja nie chcę po żadnej stronie stawać. Mówię tylko, jakie są fakty. Okej, więc jest trochę kontrowersja. Jest. Wiesz, i nawet to, że ja podkreślam Ci, że jesteśmy w krainie Oberlandu, to też ma znaczenie. Bo wiesz, Warmia zaczyna się 10 kilometrów stąd. Czyli bardzo blisko, wszelkie wpływy kulturowe, jakby wiesz, wystrój, on jest warmiński, tak? Ale dla ludzi, którzy są stąd, jest bardzo ważne, żeby podkreślać, to jest warmińskie, to jest takie, to jest mazurskie, więc ja bardzo staram się tej granicy nie przekraczać. Tym bardziej, że nie jestem stąd. To się nazywa szachulec, bywa też na to, że to jest mur pruski. No to jest właśnie bardzo typowy w ten sposób, wiesz, układanie tych kształtów z drewna, wypełnianie. Czasem było wypełniane cegłami, czasem gliną. No to jest właśnie bardzo charakterystyczny element domów podcieniowych, że tak wyglądał podcień. Ten podcień, czyli wysunięta część budynku oparta na słupach, to jest właśnie podcień. Te słupy były, ale trzeba je było wymienić, bo one już po prostu były podgnite, podżarte przez korniki i to groziło zawaleniem. One były, wiesz, tutaj podparte takimi specjalnymi słupami, takimi budowlanymi. Wiesz, nie wiemy też, jak było na początku, tylko że te okiennice i drzwi, one miały biały kolor, ale nie wiemy, jaki miały kolor na początku. Tak, teraz widzisz, że jest strzecha, jest dach kryty strzechą, tak jak to było oryginalnie. Ale w chwili, gdy ten dom kupiliśmy, to on był pokryty eternitem. A pod eternitem była gnijąca ta stara strzecha. I mówi się też, że ta liczba słupów świadczyła o zamożności gospodarza. Im więcej słupów, tym bardziej zamożny gospodarz. A ten podcień, do czego on służył? Więc to mówię, że to jest taka część reprezentacyjna, gdzie siadano, odpoczywano. No ale na wsi miał on też inną funkcję. Kobiety przygotowywały kapustę kiszoną, jedzenie. Tutaj też mogły, wiesz, podjeżdżać wozy, kiedy trzeba było załadować zboże, bo ta góra, którą tutaj widzisz, ona nie była zamieszkana. Tu właśnie był taki magazyn na zboże, ale w tych bardziej zamożnych domach na górze bywały pokoje albo wędzarnia. I mało tego, że na tym terenie był kiedyś drugi dom podcieniowy, tylko wiemy, że on został w latach 60. rozebrany. Z sąsiedniej wsi w Burdajnach był właściwie bliźniaczy dom i on teraz można go oglądać w skansenie w Olsztynku. Więc jakby sporo czerpaliśmy też takich informacji na temat wykończeń z tamtego właśnie domu. Takim mocniejszym dowodem na to, że to mogła być istotna osoba tutaj dla społeczności, jest taka tabliczka, którą mamy w środku. Ta tabliczka już jest mało czytelna, ale powiedziano mi, że takie tabliczki miały osoby, które były w jakiś sposób istotne, wykonywały jakiś ważny zawód. I tam jest napisane Prussisch Holland,
co oznacza pruska Holandia, ale teraz jest to pasłęk. My ją znaleźliśmy, wiesz, podczas wykopów, ale zaczynasz jest bardzo nieczytelna, nadgryziona zębem czasu. No, ale tu jest na pewno Prussisch Holland napisane, a tu nie wiemy. To musi być jakieś 150 lat, coś takiego? No Czy... dużo, Tak. dużo. Chodźmy do kuchni. Kuchnia, jak ktoś powiedział, jest niczym cały salon. To bardzo duża kuchnia. Wow, bardzo dużo. I Tak. macie takie, można Siedziska, siedzieć, takie jak gotujesz. Kiedyś w ogóle w Polsce były bardzo charakterystyczne takie powieszane szmatki. Tu jest napisane dobra gospodyni, dom wesołym czyni. Aha. Ale jest też, zobacz, taki piec stary kaflowym, na którym tutaj, wiesz, gotowane są posiłki. Znaczy my mamy taki piec, takie fajerki, ale mamy też taki element unowocześnienia, że mamy też płytę grzewczą. Więc mamy trochę po nowemu, trochę po staremu. To są takie tabliczki, które oprawiliśmy. One były na tym starym piecu. Niemieckiego nie znam, ale dowiedziałam się, że oznacza on, że dobra kuchnia jest złota warta. To jest ślas dziki, więc zbieramy różnego rodzaju zioła. W tym roku jeszcze tutaj niewiele mamy. Tutaj, no widzisz, masz miętę, ale zbieramy też melisę, pokrzywę, lipę, właśnie kwiaty czarnego bzu, owoce bzu. Już nie gotujemy w tym miejscu dla naszych gości, ale to jest taka przestrzeń, gdzie odbywają się czasem warsztaty kulinarne, gdzie robimy przetwory, a też wiadomo, że w kuchni najlepiej się siedzi i najlepiej się gada. To są meble wykonane ze starego drewna, ze starych belek naszych. Tutaj nad piecem to jest wszystko, są stare belki. Staraliśmy się w jak największym stopniu wykorzystać to stare, piękne drewno, które pozyskaliśmy z tego domu, które nie nadawało się już na elementy konstrukcyjne, ale są piękne jako dekoracje, jako wyposażenie. Bo te wszystkie drewno tutaj, Tak. to jest nowsze. To jest nowe, Bo tak. musiało być, żeby było bezpiecznie. Dokładnie, tak. I chciałam też Twoją uwagę zwrócić na te schody. Te podstopnice, które tu daliśmy, które dają taki, wiesz, ażurowy wzorek i więcej światła, to jest motyw z takich typowych właśnie ganków lokalnych. I ten wzór znajduje się też na tym krześle. Wiesz co, ale to jest coś, na co zwracają uwagę nasi goście, że tu jakby... że takie szczegóły są przemyślane, wiesz, że tutaj znajdziesz małe ptaszki, a tutaj kwiatki, tutaj talerze. Dla mnie te szczegóły są bardzo istotne, że czasem może nawet ich nie zauważysz, ale to jest coś, co buduje klimat. Wiesz, mi osobiście zależało, żeby to było takie miejsce z duszą. Żeby to nie był skansen, czyli taki muzeum do zwiedzania, żeby to nie było coś takiego, wiesz, że oglądamy, ale nie dotykamy, ale żeby to było miejsce, w którym poczujesz się dobrze, wiesz, gdzie są naturalne materiały, gdzie jest kolor, gdzie jest po prostu taka przytulność. Wy tak mówicie, że jest tak cozy, nie? Że taki efekt chciałam uzyskać, żeby po prostu to było miejsce, do którego chce się wracać. Tutaj mamy 5 pokoi. Wcześniej tutaj na górze nikt nie mieszkał. Ludzie mieszkali na dole, więc to był taki, powiedzmy, strych. Więc trzeba było wydzielić pokoje. No i dlatego tu jest też nieco bardziej tak współcześnie. Okay. Ale meble staraliśmy się zachować zgodnie z klimatem. Więc to jesteśmy teraz w pokoju na podcieniu, czyli tym największym, bardzo wysokim pokoju. Wow. To są meble, które rzeczywiście są meblami z Holandii. Nie są bardzo stare, ale są w klimacie. Ten pokój jest też taki bardziej reprezentacyjny i to jest najbardziej elegancko, powiedziałabym. Co jest jeszcze, myślę, takiego ciekawego, istotnego, że u nas nie ma 2 takich samych pokoi. Że one jest jak w domu, każdy z nich jest inny, każdy z nich ma inny charakter. Nie mają numerów. Nazwa Tak, też. nie mają numerów. Rumiankowy. One mają nazwy ziół, kwiatów, wrzosowy, wrzosy, tak, makowy, lawendowy, różany, mniszkowy. Wszystko związane z kwiatami i z ziołami. Ten jest lawendowy. Wow, więc jeżeli ja miałem jakąś grupę 12 osób i chcielibyśmy nocować w takiej super... No to przyjeżdżajcie. Można wynajmować cały obiekt Można. po prostu. I tu jest moja ulubiona szafa. I dla mnie to jest szafa jak szafa z Narni. Jest, tak, można zniknąć, jeżeli wejdziesz tam. Wejść do innego świata.
Pierwsi goście przybyli w 2016 roku, bo moi rodzice mieli różne pomysły na to, żeby tutaj oni chcieli zrobić taką oberżę. Oberża to taka dawna restauracja, w której się jadło. Potem mieli pomysł na taki dom spokojnej starości. A ja miałam trochę inny pomysł na to, bo ja zawsze byłam w świecie jakby muzyki i tańca i jeździłam na różnego rodzaju warsztaty. Takie już jako dorosły, ale młody człowiek. Warsztaty jazzu i warsztaty tańca. Ja zajmowałam się flamenco przez wiele lat. I te miejsca, w którym działy się te warsztaty, no to często były, bursy szkolne. To były takie miejsca, gdzie się kolonie odbywały, bardzo proste, takie fajne dla dzieciaków miejsca, ale dla dorosłych już takie nie do końca. No nie miały zbyt dużo, nie miały duszy. A po drugiej stronie były hotele, gdzie były różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. One były z kolei takie zimne, bezosobowe, anonimowe. I ja sobie zamarzyłam o takim miejscu z duszą, takim miejscu przyjaznym, takim prawdziwym i autentycznym. I ja od początku chciałam, żeby tu się warsztaty odbywały. Najpierw tańca, a potem też innego rodzaju warsztaty jogi, pilatesu, takie warsztaty dla kobiet, mindfulness, takie związane z ogólno pojętym rozwojem i artystyczne, powiedziałabym. Ile metrów kwadratowych jest ten dom? On w całości ma około 250 metrów. Mamy u góry 5 pokoi i maksymalnie 12 osób może w tym domu spać. Mamy też jeszcze 2 inne budynki, czyli stodołę i dom Mariana, tak zwany, gdzie łącznie możemy ugościć 33 osoby, tak żeby każdy spał sam z nikim w łóżku. A jeśli są pary, to i do 40. Więc czasem grupa wynajmuje całość, kiedy jest to duża grupa, na przykład grupa tańca, a czasem są to 2 bardziej kameralne grupy. Obora kiedyś nawet była stajnią ponoć i my to przerobiliśmy na taki budynek mieszkalny, gdzie to już u góry są pokoje, na dole jest jadalnia. A tutaj obok, widzisz, to jest budynek, który został dobudowany i to jest nasza sala warsztatowa. Ale co jest bardzo ciekawe, tu wcześniej była płyta gnojowa. A wiadomo, że gnój czy obornik to wszystko lepiej rośnie. Tak? Jest takie bardziej płodne. A to jest miejsce, gdzie powstają pomysły, gdzie się tworzą nowe rzeczy. Więc ja powiem, że to pomaga kreatywności. Miejsce, na którym to powstało. A to jest taki typowe śniadanie? To jest typowe śniadanie, a tutaj wszyscy sobie przychodzą na śniadanie, na inne posiłki. Tu też obok jest taka druga przestrzeń. To jest teraz, kiedy mamy takich, rodziny i gości indywidualnych, to jest nasza jadalnia, a kiedy są warsztaty, to jest nasza sala warsztatowa. Zawsze jest coś na ciepło, to jest nasz chleb. Robicie własny chleb? Tak, pieczemy własny chleb. No i widzisz, jest tak różnorodnie. Tu są nasze kiszonki, nasze pasty, upieczony przez nas pasztet, ziółka. No zawsze jest kwiat czarnego bzu, pokrzywa, lipa. Może sobie taką własną mieszankę urządzić ziołową. Niesamowite. I cały czas jest jakiś kawa? Cały czas na kaweczkę możesz przyjść, na herbatę. Cały czas, przez 24 godziny ta przestrzeń jest otwarta. Dobrze, widzisz, teraz tutaj były dzieci chyba niedawno, więc już jest też taka strefa zabaw. I wyobraź sobie, że jest taki czas, kiedy te stoły wszystkie znikają, nie ma tutaj nic i jest przestrzeń do tańca, do jogi. Mamy nagłośnienie też, dokładnie tak. Nagłośnienie, ekran. Ogień. Tak, zimą cały czas u nas pali się w kominku. Macie te różne okna, ale też są okna wszędzie. Jest bardzo jasno, prawda? Tak, jest po prostu bardzo Jest dobra energia. dużo światła. Tak. Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki. A właśnie, znalazłeś dobrą myśl. Nasze miejsce nazywa się, jak wiesz, Ogród Dobrych Myśli. I te myśli znajdziesz w różnych miejscach, żeby one były takim ocieplaczem, czymś podnoszącym na duchu, czymś, co rozśmieszy. Ciebie carpe diem, ale najpierw kawa? Jonathan, była już dzisiaj kawa? Aha. No dobrze, czy już możemy łapać dzień? Tak, oczywiście. W tym miejscu tu nie było dużo zieleni, jak my kupiliśmy. Były pojedyncze drzewa, ale całą resztę posadziliśmy. I ja mam takie właśnie marzenie, taką wizję, że to nasze miejsce coraz bardziej będzie się stawało ogrodem. Więc co roku dosadzamy nowe rzeczy, kwiaty, zioła,
Chociaż wiecie, ja dosadzam, a przez to, że to jest tak duża przestrzeń, to ja mam wrażenie, że tego nie widać. Widać te kwiaty. Widzę. O, i to jest moja ulubiona huśtawka. To jest huśtawka mix. Z szafy, z drzwi i takich jeszcze innych elementów od czegoś innego. Zobacz, ona jest taka bardzo głęboka. Bardzo głęboko, że tylko nóżki tutaj sobie zwisają. Można całkowicie w nią wejść. Tutaj często 2 koty bywają z widokiem na dom podcieniowy. Czyli takie wykorzystanie starych mebli, starych elementów do nowego życia. Dookoła i słyszysz? Tak. Tu jest pełno ptaków. Hałas, który tutaj mamy, to jest ćwierkot ptaków. Od 5, od 4 one są aktywne. Mamy duży ogród, mamy szklarnię. Nie używacie jakiejś chemii, tak? Nie. Wiesz, co używamy, to robimy tak zwane, wiesz, gnojówki z pokrzywy, z żywokostu, używamy kompost, obornik. Nie, bo ja uważam, że to nie ma sensu. Wiesz, robię dla siebie warzywa, chcę, żeby były zdrowe dla naszych gości, no to takie z chemią to ja mogę kupić wszędzie, tak? Więc tutaj jest taka całkowita uczciwość, żadnej chemii. W tym warzywniku my mamy wszystko w skrzyniach, czyli tak zwane grządki podwyższone, no dig, bez przekopywania. Myślę, że tak, że to jest ciekawe dla naszych gości, przyjść, zobaczyć, przejść się czymś zainspirować. Bardzo dużo mamy rabarbaru, więc wszystko z rabarbaru. Mamy już oszklony, ale jeszcze jest folia, a na jesieni, jak skończymy uprawy, to zdejmiemy dach i będzie już to całkowitą szklarnią. A wiesz co? Bo ja jestem wnuczką tak zwanego badylarza. Wiesz, to są takie moje dzieci, bo ja je znam od ziarenka. Wiesz, ja w lutym je sieję, mam je w na takich półkach, gdzie je podgrzewam, podgrzewam, ale też żeby miały światło dodatkowe, więc one u mnie są tam na parapecie. No a potem jak już są większe, to je przesadzamy tutaj. Tu jest, słuchaj, tu jest kilkanaście odmian, wiesz? Tak, dla gości, a jak mamy za dużo, to też robimy na przykład takie konfitury z zielonych pomidorów, robimy kiszone pomidory, takie sałatki z pomidorów. Bo wiesz, wielu gości mówi, że przyjeżdża do nas jeść. Przyjeżdża jeść, bo jest ciekawie, bo można długo jeść, można biesiadować i ta kuchnia rzeczywiście jest bardzo ważnym elementem tutaj naszej działalności. Lubimy gotować. Idziemy teraz zobaczyć słoiki. Budowaliście tą ziemniankę? Tak. Okej, to tak. nie jest jakiś Ona stary jest nie, ona jest zbudowana. No. Wow. Słoikowe centrum. Wow, to jest taki preparingu, tak? Że będziecie przygotowani tak, dla kolaps, tak? Tak, jakby naprawdę było źle, to możemy tu zamieszkać. Tu jest kiszona dynia, syrop z pędów sosny, sok z czarnego bzu, z wiśni, z rokitnika, znowu z kwiatu czarnego bzu. Tutaj właśnie kiszona cukinia, tu taka konfiturka bardzo pyszna, dynia z pomarańczą, śliwkę korzenną. No co tam byś chciał? Ja nawet nie zauważyłem na początku, ale macie taki strefa hamakujący, tak? Ja to nazywam hamakowisko. Tak, hamakowisko. I super, że tego nie zauważyłeś, bo właśnie o to chodzi, żeby się tutaj ukryć. Jak ktoś chce. Tak, mamy takie miejsce z hamakami w brzuskach. Ja bardzo czekałam, żeby te brzuski urosły. I teraz jesteśmy blisko naszego domku w Brzuskach, który jest takim naszym, ja to nazywam wiejskim spa. Wiejskie spa, bo jest to bardzo małe miejsce i tam mamy saunę. Ja zapraszam tam też na masaże. No więc tutaj zapraszam na masaże, takie widzisz, coś dla ciała, coś dla ducha, takiego wiesz, wyciszenia się, pobycia z sobą. Widzisz, tu jest taki kranik mały i wlewa się ciepły olej i tutaj leży człowiek i ten olej leje mu się tak na czoło, tak zwane trzecie oko. I to jest niezwykle odprężający zabieg, który wiesz, wprowadza w taki stan, powiedziała, wiesz, medytacyjny, także nie wiesz, czy śpisz, czy to jest jawa. I to jakby bardziej nawet pozwala wypocząć niż sen. A tu mamy saunę też, czyli błogie ciepło. Więc można też przyjść się wygrzać, ale i najlepiej jest, kiedy zimą spadnie śnieg i stąd wyjść bezpośrednio, pobiegać po śniegu. Powiem Ci, że teraz jakby nie zmieniłabym tego miejsca na żadne inne. Że wiesz, kiedyś marzyłam, żeby mieszkać w Ameryce Łacińskiej. Wiesz, ja z Meksyku chciałam dalej polecieć do Argentyny, do Brazylii, w ogóle nie wracać tutaj. Ale wróciłam. Potem jeszcze mieszkałam w dużych miastach
Ja w ogóle nie wyobrażałam się w takim miejscu, nie? I powiem Ci, że teraz ostatnio, no, czy byłam w Warszawie, czy byłam w Hiszpanii, stwierdziłam, halo, ale ja już bym tu nie chciała mieszkać. Ja tu mogę przyjechać, okej, ale ja zdziczałam, wiesz? Powiem ci, Jonathan, że zdziczałam, że ja już jestem człowiekiem po prostu ze wsi. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce. Paulina, dziękuję za waszą gościnność. A powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o waszych działaniach. Tak, Jonathan, po pierwsze, bardzo dziękuję, że zainteresowało Cię nasze miejsce, że przyjechałeś do nas, że mogłam Ci opowiedzieć, co tutaj robimy. I bardzo było miło spędzić razem czas. I oczywiście zapraszamy. Słuchajcie, możecie nas znaleźć na naszej stronie internetowej www.plajny.pl. Mamy też Instagrama, Plajny Ogród Dobrych Myśli, mamy Facebooka. Więc w różny sposób, różnymi kanałami możecie do nas dotrzeć. I zapraszamy Was solowo, w parach, w rodzinach, w grupach, w warsztatach, w dowolnej konfiguracji. Będzie nam bardzo miło Was gościć. Wow, no dzięki Paulina. To był taki magiczny 2 nocy. Moje dzieci nie chcą opuścić tego miejsca. Będzie bardzo trudno, żeby pożegnać. Już obiecałem, że będziemy tu wrócić już niedługo. Cudownie, Więc no, do następnego razu. cudownie. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Pa! Dzięki Paulina.